Wracamy do plotera Minimil w tym materiale wideo, dlatego że w ostatnim materiale, zapewne kto oglądał ten wie, no nie najlepiej mi poszło frezowanie, aczkolwiek nie była to wina samego plotera, była to wina źle dobranego frezu pod materiał, w którym pracowaliśmy. Dlatego dzisiaj chciałbym Wam zademonstrować, jak ten ploter sobie radzi z materiałami, ale kiedy dobierzemy sobie lepszy frez niż ten, który jeszcze teraz mamy zainstalowany. Jeśli chcecie zobaczyć, jak obrabiamy jakiś kawałek drewna, tworzywa, być może aluminium, no to zapraszam Was do śledzenia tego wideo. Przygotowałem sobie tutaj kilka materiałów, jakieś zestawy frezów. Powiem Wam, że z tymi frezami to mamy taki problem, że ja szczerze mówiąc nie pamiętam, który frez już do czego jest. Jak widzicie, mamy tutaj przygotowane jakieś skrawki materiałów. Założyłem na razie frez, który no też jest używany. Jest to frez jednopiórowy 3,175 mm. I w sumie może zaczniemy sobie od takiego materiału, który może wiele osób interesować. Mamy tutaj kawałek jakiegoś profilu aluminiowego 20×20. Swoją drogą, jakby ktoś szukał, to znajdziecie go w naszej ofercie. Za chwilę sobie go tutaj przymocuję. No i wyfrezujemy sobie na przykład jakieś otwory na samym początku. Nie wiem, na ile ten frez sobie poradzi, więc zobaczymy to zaraz wspólnie. I tu znów uwaga, jak widzicie, przykleiłem sobie ten kawałek aluminium na taśmie klejącej. Jeszcze tak się zastanawiam, czy ona wytrzyma. Nie róbcie tego, jeżeli wy będziecie pracowali, dlatego że lepiej jest taki materiał jak ten przytrzymać sobie na przykład jakimiś tam ściskami, uchwytami dodatkowymi, no bo istnieje ryzyko, że za chwilę, kiedy będziemy sobie w tym pracowali, no to ten materiał zacznie nam się poruszać, przez co po pierwsze ten otwór nie będzie miał takiego kształtu, jaki byśmy chcieli mieć, a po drugie, no może nam go zerwać. Dlatego tutaj trzeba zachować szczególne środki ostrożności, załóżcie okulary, no i pamiętajcie o tym, że w momencie, kiedy by Wam to zerwało, no to przycisk bezpieczeństwa, żeby wyłączyć szybko całą maszynę. Zaczniemy sobie od stworzenia jakiegoś prostego modelu. Tak jak mówię, zrobimy sobie same otwory w tym profilu aluminiowym. Więc narysujmy sobie jakiś kwadrat, to jest chyba profil 20×20, więc zróbmy sobie tutaj 20×50 powiedzmy długość. To nie ma większego znaczenia, będziemy robili proste otwory. Wyciągnijmy sobie go teraz w przestrzeni 20 mm. Zróbmy sobie otwór wewnętrzny, tak jak on tutaj rzeczywiście jest, tam jest minus chyba 2,2 mm, gdzieś w tych granicach. Zrobimy sobie taką symulację tego naszego profilu, ok. No i tutaj powiedzmy, że będziemy chcieli sobie zrobić dwa otwory, więc sobie w tej górnej części zróbmy otwór o średnicy powiedzmy 10 mm. Obok sobie zrobimy jakiś otwór o średnicy 5 mm. I kwadrat bym zrobił, ale powiem Wam szczerze, że za słabo się to chyba trzyma tej taśmy klejącej, tak więc ja sobie odpuszczę to. Po prostu zrobimy sobie same otwory. Otwory mamy. Przygotujmy sobie teraz program pod frezowanie. Najpierw setup główny. Nasz materiał nie ma żadnych naddatków górnych, bocznych i tak dalej, więc tutaj sobie zrobimy 0. Punkt początkowy zróbmy sobie gdzieś tutaj na samym początku, powiedzmy w osi go mniej więcej ustawimy. Będzie tak myślę ok, tylko czekajcie, w drugim rogu go sobie ustawię tutaj. Oś X tutaj się porusza, Y tutaj się porusza, góra dół to jest oczywiście oś Z. Ok, no i teraz zrobimy sobie po konturze, że będziemy chcieli wybierać te nasze otwory. Zaznaczmy te dwa kontury. Są wybrane, następnie weźmiemy sobie, wprowadzimy frez, który mamy, jego wprowadzę ręcznie. Mówię, nie wiem na ile on się będzie nadawał do tego, żebyśmy w tym aluminium sobie pracowali. Mamy tutaj frez walcowy płaski. Narzędzie sobie wprowadźmy, tu mamy jedno ostrze. Wprowadźmy sobie średnicę 3,175 mm. Tak mi się wydaje, że taka jest średnica. 3,175 mm. Długość całkowita, no to nie ma większego tak naprawdę w tym momencie dla nas znaczenia. Ustawmy sobie jeszcze parametry skrawania 15 000 obrotów na minutę. Sobie wyjdziemy z taką wyjściową. Sposób skrawania. No powiem Wam tak, tu mamy aluminium, frez, który nie wiem do końca czy się nadaje do tego, żeby pracował w aluminium. No i słabo przymocowany detal, dlatego dam sobie sposób skrawania 600 mm, sposób po rampie 333, sposób głębny 333 tak samo sobie zostawimy. Wybieramy sobie ten frez, tutaj nie mamy żadnego chłodziwa, więc tym bardziej musimy sobie ostrożnie do tego podejść. Zróbmy sobie zejście w materiał po rampie
I też ze względu na to, że on jest słabo zamocowany, to ja nie będę tutaj szalał i zrobimy sobie 0,3 mm na jeden pełny obwód, który będzie wchodził. No i tutaj, żebyśmy zaoszczędzili na czasie, zaczyna się ta spirala od wysokości 0,5 mm nad materiałem. OK, generuję G-code i wracamy do maszyny. Oprogramowanie Open Build Control, wybieramy sobie Connect, żebyśmy się połączyli z naszą frezarką. Ja włączę jeszcze Blackboxy oczywiście. No i sobie teraz zobaczmy. Dobra. Jak widzicie, porusza się. Teraz funkcja prop, żebyśmy sobie sprawdzili, na jakiej wysokości jest nasz press. Podnieść zetkę. Próbkujemy. Funkcja prop. Zatwierdzamy, jest OK. Widzicie, o, poruszam kamerą. OK. Dojechało. Zbieram proba. Wczytamy sobie teraz program i startujemy z frezowaniem. No dobra, zobaczcie, mamy tutaj zrobione powiedzmy dwa otwory. Jeden, jak widzicie, jest wycięty bardzo ładnie. Tutaj nam ten kawałek aluminium odpadł tak jak tego chcieliśmy. Tutaj zapewne została jakaś bardzo mała warstwa. Zaraz zobaczymy. O, widzicie? Już nie ma. Więc ten otwór spokojnie sobie poradziliśmy, żeby go na minimilu wykonać. Tak więc z aluminium, zaraz zobaczę, może znajdę jeszcze jakiś kawałek innej płytki, to jeszcze przykleimy sobie, ale nie ma żadnego problemu. Kwestia jest na pewno dobrania odpowiednich parametrów i frezu. Dobra, mam kolejną płytkę aluminiową, którą też sobie przetestujemy. Co prawda, no tutaj, tak jak Wam mówię, ten frez niekoniecznie będzie się do tego nadawał. Zobaczymy. Tutaj mamy około 9,5 mm. Przymocujemy sobie, za chwilę coś zaprojektujemy i spróbujemy wyfrezować coś w tym miejscu. Podkleję ją tak samo jak tamtą. No dobrze, jak widzicie, przygotowałem sobie kolejny element. Mamy tutaj, czekajcie, jeszcze sprawdzę sobie tylko jaką wysokość tego zrobiłem, bo w sumie czekajcie. Przód 5 mm. Dobra, czyli sobie nie przetniemy tej płytki. Ta płytka aluminiowa ma tam 12 mm, aczkolwiek zrobimy sobie tylko taki wzór, coś na wzór takiej prostej zębatki. No i będziemy najpierw konturowo robili otwór centralny, a później zrobimy sobie też po konturze po prostu wycinanie tego dookoła. Aczkolwiek muszę zwrócić uwagę też na to, że no nie jest to najlepsza metoda wycinania w aluminium, przynajmniej na pewno dla tego frezu, tym bardziej kiedy mamy frez niesprawdzony. Zobaczymy sobie, jak to wyjdzie no i sami ocenicie. Więc ja generuję znowu G-code, a Wy zobaczcie, jak sobie radzi maszyna w aluminium i z wycinaniem takiego elementu.
No i spójrzcie, mamy wycięty element, znaczy nie wycięty, tak naprawdę przefrezowany, bo nie wycinałem go na wylot, ale mamy tutaj tą naszą zębatkę w aluminium wybraną. Moglibyśmy ją oczywiście sobie wybrać na wylot. Ja Wam chcę tylko i wyłącznie demonstrować w tym filmie, na co pozwala Wam Minimil. Jest to kolejna próba w aluminium. Teraz sobie przejdziemy do pozostałych materiałów. Może sobie wrzucimy jakieś drewno albo tutaj pleksę, więc zachęcam, oglądajcie dalej. Teraz zainstalowałem pleksę. Jak wspomniałem wcześniej, ma ona 10 mm grubości. Wytniemy sobie tę samą zębatkę. Tutaj zwiększyłem parametry. Niestety musiałem wymienić swojego laptopa, bo padła mu bateria, więc nie pokażę Wam, aczkolwiek parametry 2600 mm na minutę, to zrobimy sobie prędkość. Wejście w materiał około 0,3. No pleksa ma to do siebie, no i ten frez znowu nie dedykowany do pleksy, że ona się lubi nadtapiać. Tutaj ja testowałem różne metody i powiem Wam szczerze, na którymś filmie to już mówiłem, fajnie to pracuje, to znaczy obrabianie pleksy. W momencie, kiedy sobie damy mgiełkę nawet z wodą, no to rzeczywiście dużo lepszy jest to efekt. Tutaj spodziewam się tego, że może nam się nadtopić ta pleksa, przez co oklei nam frez i efekt nie będzie zadowalający, więc tutaj trzeba było dobrać odpowiedni przede wszystkim frez, plus fajnie by było zastosować jakiś tam nadmuch czy mgiełkę wodną, żeby to lepiej pracowało. No ale zobaczymy sobie, jak to wyjdzie. Nie mówię, nie zawsze te wszystkie testy, które będę pokazywał, będą idealne, bo nie o to chodzi. Chciałem Wam pokazać, jakie są możliwości maszyny, a to, że czasem wyjdzie coś lepiej lub gorzej wykończone, to jest kwestia, jak już nieraz wspominałem, frezu i parametrów, które sobie dobierzemy. Ja teraz sonduję oś Z i zabieramy się za frezowanie. Ja już widzę w tym momencie, że tam się nam niestety, ale press zaczął oklejać. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie dalej. To jest film w normalnym tempie, ja nic nie przyspieszam w tym momencie, żebyście zobaczyli to, o czym mówię, jeżeli dojdzie do na przykład oklejania prezu. Tutaj ja postaram się Wam przybliżyć, to już powinno być widać. O, widzicie? Powstaje taki jakby, ja to nazywam glut na frezie. Trzeba zawsze sobie dobrać odpowiednie parametry pod press, to znaczy z jaką prędkością możemy wchodzić, ile możemy zbierać. Tak jak mówię, tutaj zbieramy 0,3, więc naprawdę niewiele. Dobierając jakiś lepszy press, oczywiście można te parametry sobie zwiększyć. No zobaczymy, bo możliwe, że uda nam się to przefrezować na wylot. No i okej, jak widzicie tutaj po frezie, no on jest cały oblepiony, aczkolwiek myślę, że w miarę to i tak wyszło, mimo tego, że ten frez nam się okleił. Spróbuję zdjąć teraz tą pleksę. O, zobaczcie. No i sobie podważymy naszą coś, ale zębatkę. Sprawdźcie teraz, zobaczcie sobie. Ja to, czekajcie, przeczyszczę, tylko odkleję tą folię z tyłu, tą taśmę klejącą. No i spójrzcie, oto jest efekt. Oczywiście no tutaj jeszcze trzeba by było to przepłukać, aczkolwiek wyszło już naprawdę bardzo fajnie, mimo tego, że te parametry no nie są jakieś tam idealnie dopasowane do tego materiału, ani do pleksy, aczkolwiek
jak widzicie, mamy naszą zębatkę wyciętą, tak więc tutaj wycięliśmy sobie tę zębatkę, tutaj mamy tę samą zębatkę w naszym aluminium, jak widzicie, no więc możemy przejść teraz do kolejnego materiału. Kolejnym materiałem będzie tworzywo. Powiem wam, że nie pamiętam, jak ono się nazywa. Jak znajdę, to gdzieś wam tutaj zaraz się pojawi napis w tym materiale wideo i zrobimy to samo. Ono ma też około 10, tam 9,8 mm grubości. Też sobie wytniemy taką samą zębatkę, więc przykleję szybko to tworzywo sobie do naszego materiału. Ok, jak widzicie, mam przymocowane. Powiem wam szczerze, kiedyś w tym tworzywie, pamiętam, pracowałem. I co było dziwne, to udało mi się połamać na nim frez do aluminium. I tym samym frezem znowu puścimy program na tych samych parametrach, na których pracowaliśmy sobie, chociaż może nie. Zmniejszę te wartości względem pleksy o połowę i zobaczymy, jak to wyjdzie. Mówię o prędkości w osi X, Y i Z. No i zaraz sobie przetestujemy. Oczywiście na samym początku sondowanie. No dobra, i puszczamy frezowanie. No i tutaj mała awaria, rozpiąłem przez przypadek nogą połączenie USB z naszym sterownikiem, przez co musiałem zatrzymać cały proces, więc za chwilę sobie wystartujemy jeszcze raz. Słuchajcie, wróciłem do prędkości tej wyjściowej, którą mieliśmy tak samo dla pleksy, dlatego że tu zbieramy bardzo mało materiału. Tego już nie zmieniałem w parametrach, więc tutaj mamy prędkość 2600 mm na minutę. Ja ją jeszcze trochę zwiększę. Ok, i teraz mamy maksymalną prędkość, czyli 3,5 metra na minutę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i dobrze, kolejny mamy wycięty. Zaraz zobaczymy, czy udało się go wyciąć na wylot. Chyba delikatna warstwa nam została. Tak, jak widzicie tutaj prawie mamy na wylot. Kilku tych milimetrów dosłownie zabrakło, aczkolwiek ja go sobie, jak widzicie, też bez problemu wycisnąłem. Tutaj jest naprawdę warstwa 1/10, 0,2 mm, myślę, więc to tylko i wyłącznie kwestia tego, że no tak jak widzieliście, tutaj mamy dyszkę. Ja zarobiłem sobie niewielki naddatek, tam 0,2 chyba milimetra. Tutaj też około dychy mamy grubości, ale mówię, no ostateczny efekt jest naprawdę, uważam, zadowalający. Mamy więc wycięte i w jednym tworzywie, w pleksie, tutaj w tworzywie, które określę wam gdzieś tutaj w komentarzu pod tym materiałem wideo, bo mówię, nie pamiętam, co to jest za tworzywo. No i mamy również w aluminium. Szkoda w sumie, że tego nie wyciąłem na wylot, bo byśmy mieli 3 takie same już elementy. No dobra, zabierzemy się za kolejny. Teraz może przefrezujemy jakiś kawałek drewna. Znalazłem fajny kawałek drewna dębowego i zobaczymy, postaram się wyfrezować coś, co... No zobaczymy, jak to wyjdzie. Będę musiał zmienić frez, ale jak już zrobimy, to może być to naprawdę ciekawe. Potrwa trochę dłużej, ale myślę, że warto poczekać, żebyśmy zobaczyli, jaki będzie efekt. Na razie wam nie będę zdradzał konkretnie, co to jest. Nie widzę.
Złośliwość rzeczy martwych, spójrzcie na to, już tutaj nam się udało dużą część przefrezować, jednak mój laptop, po pierwsze wyładował mi się gimbal, który utrzymywał wam cały czas telefon na timelapsie, a tutaj z drugiej strony mój laptop niestety, ale chyba ma jakiś problem, no i jak widzicie, no program jakoś tak idzie segmentowo. Szczerze wam powiem, nie wiem dlaczego. No jest to wina najprawdopodobniej laptopa, więc ja jeszcze chwilę poczekam, zobaczymy co z tego wyjdzie. Teraz fragmentu nie będzie, dlatego że muszę gimbala wam podładować, żeby można było dalej nagrywać. Ja zostawię sobie to frezowanie, zobaczymy czy ruszy. Tak naprawdę ciężko to stwierdzić, nie wiem co się stanie za chwilę z laptopem. No aczkolwiek chciałem to nagrać, żebyście widzieli jaki jest powód, dlaczego... O, widzicie, ruszył nagle. Jaki jest powód, dlaczego może tego nie dokończymy. Jakieś takie przywiechy łapię. Zobaczymy co będzie dalej. I zostało ostatnie około 10 000 ruchów. Zobaczcie. Mam nadzieję, że zaraz się to dokończy. Szybko sobie jeszcze podejrzymy to, omówimy całość i będziemy kończyli materiał. I zobaczcie, zakończony jest proces. Ja sobie tutaj odsunę do nas. I tak to. Został jakiś odłamek. Tak to mniej więcej wygląda. Powiem wam, bolało wręcz w pewnych momentach, jak pomyślałem o stomatologu. No ale zakończmy myślę w tym momencie ten materiał. Jak widzieliście, przerobiliśmy sobie aluminium, przerobiliśmy sobie tutaj pleksę, przerobiliśmy sobie tworzywo sztuczne, no i również zrobiliśmy sobie taki prototyp, powiedzmy żuchwy czy szczęki, też wykorzystując frezarkę Mini Mill, a frezowaliśmy w drewnie dębowym. Myślę, że to fajnie wyszło jak na pierwszy model w sumie, bo to jakiś pobrałem z internetu i nie skupiałem się bardzo mocno, nawet frezu też tak na oko, zobaczcie tutaj taki frez stożkowy, wprowadzałem jego parametry, no aczkolwiek efekt myślę, że jest ciekawy i gdyby to trochę popracować nad modelem, dobrać odpowiednie parametry frezu, no to by to wyszło jeszcze ciekawiej. W każdym razie mam nadzieję, że w tym filmie poprawiłem nieco te błędy, które zrobiłem w poprzednim materiale wideo. Jak ktoś go nie widział, no to oczywiście zapraszam do zapoznania się z materiałem, w którym omawiam tą konstrukcję Mini Mill. No i jeśli macie jakieś oczywiście pytania, to śmiało komentujcie. Postaram się wam odpowiedzieć na każde z nich. Jakieś inne sugestie, tak samo będę wdzięczny za wszystkie komentarze. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału, aby być na bieżąco i będę wdzięczny za łapkę w górę. Do zobaczenia już wkrótce.